Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, to jest nowy cykl. Pierwszy odcinek cyklu to nie jest porada inwestycyjna, podczas którego zamierzam rozmawiać z najbardziej wybitnymi postaciami, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce i na świecie. I dzisiaj moim gościem jest osoba niezwykła, przynajmniej w przestrzeni kryptowalutowej, Jacek Lorek. Czołem, Jacek. Cześć Sławku, witam Państwa. Tak. Dlaczego niezwykła? Dlatego, że większość osób w Polsce, które zajmują się tradingiem czy inwestycjami właśnie w przestrzeni kryptowalutowej, to są osoby, które urodziły się w latach 90. Od razu przepraszam wszystkich tych, którzy urodziliście się w latach 80., 70., 60., ale takie są fakty, tak? A ty jednak reprezentujesz tą starszą generację. W którym roku w ogóle, Jacku, się urodziłeś? No, w latach 60., więc tą wymierającą powoli. W latach 60. i uwaga, jesteś licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. Zgadza się? Tak, w latach 90. zrobiłem jako jeden z pierwszych. No właśnie. Jedna z pierwszych osób licencję doradcy. Tak, 95 rok. Tak mówi internet w tej chwili. No i zanim w ogóle przejdziemy do dyskusji na temat strategii inwestycyjnych, to chciałem się zapytać, czy warto być doradcą inwestycyjnym. Zadaję ci to pytanie, ponieważ jestem przekonany, że ogląda nas dużo młodych osób, które rozważa ten temat. Czy ty dzisiaj, mając ten bagaż doświadczeń i tą wiedzę, no i doświadczenie życiowe, poszedłbyś tą samą drogą? Warto rozwijać wiedzę, bo wiedza nie przeszkadza, tylko pomaga, więc, tak. Więc pod tym względem zdecydowanie warto. Ja zresztą muszę powiedzieć, że przygotowując się do egzaminu na licencję doradcy, ja wcześniej zrobiłem licencję maklerską. Okay. To jest jakiś etap pośredni, ale przyznam się szczerze, że chyba się nigdy w życiu tyle nie uczyłem, co wtedy. I wiedza taka, no chyba wchłonąłem większą porcję wiedzy niż podczas studiów. No właśnie, bo studiowałeś w Budapeszcie, tak mówi twoje CV, twoje resume. Zgadza się? Studiowałeś ekonomię na Węgrzech. Tak. To też jest bardzo ciekawy wątek, może będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać, ale rozumiem, że po twoim powrocie do kraju zdecydowałeś się na zrobienie właśnie tych licencji maklerskiej i inwestycyjnej. Tak, to już było kilka lat po tym, tak, jak wróciłem. Tak. To powracam do mojego pytania. Czy ty dzisiaj, jeżeli ktoś stoi przed wyborem swojej drogi życiowej, poleciłbyś komuś, żeby zdobyć tą licencję? I oczywiście zgadzam się z tym, że warto się rozwijać i zdobywać wiedzę, ale czy to jest... Czy główne zajęcie jako doradcy inwestycyjnego jest czymś, co dzisiaj może dać komuś wyżyć, jeżeli ktoś nie jest na przykład wybitną jednostką, tylko przeciętną? Na pewno warto. Okay. Na pewno warto. Nie zdobędziemy tam wiedzy tajemnej, jak nie wiem, jeśli ktoś na przykład myślałby, że dzięki temu, nie wiem, będzie lepszym traderem. No właśnie. To raczej nie sądzę, żeby taką wiedzę pozyskał, ale jest to wiedza, która pozwala lepiej zrozumieć procesy, lepiej zrozumieć gospodarkę, lepiej zrozumieć rynki finansowe i te wszystkie powiązania, bo ciężko tak naprawdę skupiać się na jednym rynku bez jakby spojrzenia na interakcję z innymi rynkami, bo jednak one wszystkie ze sobą są powiązane, więc tą porcję wiedzy tego typu licencja zapewnia. Aczkolwiek to nie jest jedyna licencja, jaką można zdobyć. No właśnie. Wspomniałeś o tym, że egzamin na doradcę inwestycyjnego był najcięższy w twoim życiu. Ja słyszałem kiedyś taką opinię, że takim najcięższym, najgorszym egzaminem jest na doradcę podatkowego. I właśnie doradca inwestycyjny to jest chyba ten drugi w kolejności. Ile przygotowywałeś się do niego? I gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, z jakiego zakresu wiedzy musiałeś się przygotować? Czy to były kwestie prawne, finansowe, matematyka finansowa, inwestycyjna, czy jeszcze jakieś inne? Ja nie wiem, jakie są dzisiaj wymagania, to się mogło zmienić. W tamtym czasie jakby podmiotem, który jakby nas licencjonował, notabene wtedy nie było KNF-u, tylko była KPWiE, Komisja Papierów Wartościowych, później Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Natomiast jeśli chodzi, bo zadać kilka pytań, może po kolei. Jeśli chodzi o czas, to ja decyzję podjąłem gdzieś na przełomie 9.3, 9.4. Giełda w Polsce się rozpoczęła w połowie 9.1.
jak gdzieś tam inwestycyjnie zetknąłem się z giełdą w 1993 roku. No i tak jakoś naturalną konsekwencją była decyzja, żeby tutaj jakby tą wiedzę sobie jakoś spróbować sformalizować. Pierwszym ruchem była licencja maklerska i ją zrobiłem praktycznie z marszu. To znaczy w tym sensie, że nie wiem, przygotowałem się kilka miesięcy bez żadnych kursów, poszedłem na egzamin, udało mi się go zdać i wtedy sobie powiedziałem, że jeśli zdam go na odpowiednio dobrym poziomie, to znaczy, że mogę próbować dalej. No, ponieważ tak się stało, no to zdecydowałem się na licencję doradczą. Tu wtedy już poszedłem na kurs. Także skończyłem kurs przygotowawczy i przystąpiłem chyba pod koniec 9.4 do pierwszego egzaminu. Egzamin jest w ogóle 3-etapowy. Właśnie. To jest, przynajmniej wtedy tak było. Przyznam szczerze, że nie wiem, jakie są dzisiaj standardy. Jasne, ale powiedz, jak było wówczas. Pierwszym etapem jest test. Test jest dosyć, o tyle jest trudny, trzeba dostać 2/3 limitu punktów do zdobycia. Pytania są wielopłaszczyznowe i na przykład drugie z 3 są prawidłowe, 4 nie i wszelkiego rodzaju kombinacje, ale przede wszystkim absolutnie się nie opłaca strzelać, ponieważ za złe odpowiedzi są punkty ujemne. Więc czysta teoria gier mówi, że z tym, że +2 -1, więc okej, jak mamy wybór jednego z 2, no to warto, ale już w innym przypadku nie. Więc ten test już jest dosyć taką ciężką próbą, ale wydaje mi się, że dla mnie najtrudniejszy był drugi etap. Drugi etap to była część pisemna i ona właśnie chyba się najbardziej skupiała na jakichś elementach matematyki finansowej. Na przykład ja pamiętam, że ja miałem, nawet pamiętam jakie zadanie miałem, wyprowadzić wzór na duration obligacji. No to tak jakbyś był właśnie na jakimś kursie inżynierskim. I ciekawe, czy taka wiedza jest właśnie... Ale dobra, tu mam jeszcze jedno pytanie, ale powiedz, jaki był trzeci trzeci etap. jest ustny. Losuje się pytania no i tyle. Natomiast jeśli chodzi o jakby... Jest to jakby wielodziedzinowa sprawa, ponieważ jakby to łączy ze sobą elementy no tak, prawa. Tak. I to wtedy to tak trochę bym powiedział w stylu wykłucia na pamięć, ale zawsze coś z tego zostaje i przydało mi się to w życiu. Także kodeks handlowy, wtedy to był kodeks handlowy i kodeks cywilny. Tak. Rachunkowość. Z tym, że głównie elementy rachunkowości, nie rachunkowości konta, ale rachunkowości zarządczej. Tak? No, matematyka finansowa i to taka... Zaawansowana, no i właśnie myślałeś tak. Dosyć zaawansowana. I takie już stricte rzeczy związane z papierami wartościowymi, tak. Od wszelkiego rodzaju pojęć, rachunkowości papierów wartościowych, bo mamy oprócz rachunkowości finansowej rachunkowość papierów wartościowych. No i w zasadzie tyle. Powiedz mi jedną rzecz. Czy już powoli przechodzę do kolejnego etapu naszej rozmowy. Czy według ciebie inwestycja to sztuka? Czy w ogóle inwestowanie to jest sztuka? Czy to jest konkretna procedura i wiedza? I teraz od razu wyjaśniam, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że są dwie osoby, które mają dokładnie tą samą wiedzę. Dokładnie skończyły te same kursy i tak dalej. Wiemy, że w rzeczywistości coś takiego jest niemożliwe, ale przyjmijmy jakieś warunki laboratoryjne. Czy te osoby, jeżeli będą postępowały zgodnie z pewnym kluczem, będą osiągały te same wyniki i wtedy powiemy, że inwestycja to jest wiedza, procedury, pewne działanie związane z jakimiś zasadami? Czy też potrzebny jest element pewnej intuicji i szczęścia i wtedy mówimy o sztuce, kiedy łączymy właśnie elementy wiedzy z elementami intuicji, szczęścia, tych trzech elementów. Jak ty do tego podchodzisz? Wszystkiego po trochu, to znaczy wiedza jest tutaj, jest jakby głównym
Głównym? No właśnie. Elementem, ale nie jedynym i oczywiście są to rzeczy takie trochę mniej mierzalne i jakby właśnie kwestie Jak dużo intuicji wykorzystujesz przy swoich decyzjach inwestycyjnych? Jak dużo jest tak, że nie wiesz, nie jesteś pewny, co zrobić i po prostu kierujesz się czuciem, w cudzysłowie, a nie konkretnymi wytycznymi, które wynikają z jakichś właśnie konkretnych procedur i podręczników? Z tym, że bo to też bo inwestowanie to jest bardzo szerokie pojęcie, w związku z tym też powinniśmy rozgraniczyć, o jakim inwestowaniu mówimy i w przypadku na pewno inne wagi są tych elementów mniej związanych z wiedzą w takim klasycznym tradingu i tutaj jest trochę więcej tej sztuki i więcej tej intuicji. Natomiast obojętnie, czy mówimy o... Poza tym jest szereg metod ilościowych, które są już powiązane czysto z wiedzą, tak? Teoria portfela, jak budować portfel i tak dalej, wyliczanie ryzyka, kalkulacja. To są już elementy czysto wiedzowe, prawda? Więc, ale to też wszystko zależy od profilu inwestycyjnego, w co inwestujemy, jak inwestujemy. Ale ja myślę, że tutaj jeszcze jest jeden element i on jest chyba najważniejszy. I niezależnie od tego, poza tym nasz profil inwestycyjny powinien być powiązany z naszą osobowością inwestycyjną, ponieważ osobowość inwestycyjna jakby też wyznacza, w jakim horyzoncie, w co i na jakiej zasadzie inwestujemy, jaki mamy stopień awersji do ryzyka lub nie i tak dalej. Ale jest jeszcze coś i to już jest związane z cechami charakteru wrodzonymi lub wypracowanymi. To jest konsekwencja, czyli niezależnie od tego, jaką mamy wiedzę i niezależnie od tego, co nam podpowiada ten przysłowiowy gut feeling, tak. to najważniejsze jest wypracowanie sobie czegoś i trzymanie się tego. No bo jeśli to działa, to powinniśmy się tego trzymać. Oczywiście sztuką jest dobranie czegoś, co działa, ale najważniejsze to jest tego, że jeśli to działa, to nie zmieniajmy tego, bo najgorsze to jest jakby przeskakiwanie. To trochę, tak. Wtedy te skutki mogą być nie takie, jakbyśmy oczekiwali. Czy nie nazywa się to właśnie psychologią tradingu? To takie oczywiście górnolotne określenie, ale to, co teraz powiedziałeś, to słyszę wielokrotnie, jak rozmawiam z doświadczonymi inwestorami. Oni mówią, że trzymają się swoich zasad. Że jeżeli wyliczają sobie, że wychodzą z danego waloru przy tej i tej wartości, to wychodzą, choćby wszystko już wskazywało na to, że jeszcze będzie rosło. Ale mówią, tak sobie przyjęliśmy, to tego będziemy się trzymać. Nie panikują, nie zaglądają w każdej sekundzie, jak w tej chwili wygląda ich portfel, tylko robią to w odpowiednich odstępach, być może nawet dniowych, ale chodzi o to, że nie pozwalają sobie, żeby rynek zdominował ich myślenie, tylko to oni chcą jakby nad tym rynkiem zapanować. Czy ty też tak do tego podchodzisz, czy masz jakąś inną strategię? Dokładnie też tak do tego podchodzę. Zresztą prawda jest taka, że największym wrogiem inwestora jest on sam. Jak wiemy, rynek to są te dwie skrajne emocje, które jakby budują cały rynek. A na ten rynek składamy się my wszyscy i te emocje rynkowe tak samo udzielają się każdemu z nas. W taki sam sposób. FOMO udziela się każdemu z nas w tym samym stopniu. A jak wiadomo, emocje są najgorszym doradcą w tego typu... Emocje są zawsze najgorszym. No prawie zawsze. No właśnie, prawie zawsze, ale tak. W inwestowaniu... Przede wszystkim. Tak, przede wszystkim. W związku z tym, jeśli mamy wypracowaną jakąś swoją metodę i trzymamy się jej w 100%, to nie zostawiamy sobie miejsca na emocje. A nawet jeśli te emocje są, no to na koniec dnia nie to ma decydować o naszej finalnej decyzji. Tak. Jak dzisiaj wygląda twój portfel inwestycyjny, twoje portfolio? Czy znajdują się tam głównie kryptowaluty, czy głównie jakieś walory, nie wiem, akcyjne? Czy trzymasz coś w walutach obcych?
Jak to się rozkłada? Na tyle, na ile oczywiście możesz nam tutaj to zdradzić. Krypto zajmuje bardzo istotną część w moim portfelu, z tym, że tutaj akurat pytasz konkretnie o dzisiaj, w sensie, znaczy ja rozumiem, że nie dzisiaj, w dniu dzisiejszym, ale powiedzmy... W tym momencie twojego życia. Tak, o, tak. Natomiast akurat w tym etapie cyklu, bardziej bym powiedział, to ja przyjąłem sobie taką zasadę i trzymam się jej od wielu miesięcy, że to tak nie będzie zawsze, ale dopóki jakby pewne rzeczy nie pokażą mi, że okej, mogę być bardziej otwarty na inne, ja się trzymam w tej chwili tylko i wyłącznie Bitcoina. To będę chciał właśnie z tobą zaraz o tym powiedzieć. Znaczy, jeśli chodzi o krypto, tak? To Bitcoina, co oczywiście też jest walką z wieloma, no bo no wiadomo, że alty dają większą zmienność, większą emocję i też większe okazje wielokrotnie, więc czasami jest to walka z samym sobą, ale no, a propos założonych sobie celów, także w najbliższych tygodniach, miesiącach, nie wiem czy miesiącach, ale tygodniach na pewno, to u mnie wewnętrznie przez pojęcie krypto, dla mnie krypto to jest Bitcoin na dzisiaj, ale oczywiście to się zmieni. Mhm. Czyli dopuszczasz taki moment, że będziesz decydował się na altę w jakimś tam odpowiednim momencie rynku? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, a przede wszystkim to na pewno powinno być sporo miejsca na drugą największą kryptowalutę, czyli Ethereum. Zresztą ciekawostka jest taka, że metody statystyczne pokazują, że portfel z punktu widzenia ryzyka według modelu Sharpa, który porównywanie potencjalnej stopy zwrotu do ryzyka portfela, to ten optymalny portfel to jest mniej więcej około 70 paru procent Bitcoina, 20 paru procent Ethereum, tak? Czyli więc choćby z tego względu, niezależnie od tego, co myślimy, jakie perspektywy stawiamy przed daną kryptowalutą, warto się jakby otwierać na inne kryptowaluty. Ale na dzisiaj to wynika jakby z mojej percepcji rynku, ona się oczywiście może zmienić, no to jednak na dzisiaj to jest tylko Bitcoin. Rozumiem. Wiem o tym, że w czasie stagnacji, którą widzieliśmy na Bitcoinie przez kilka ostatnich na pewno tygodni, a pewnie i miesięcy. Mówię o tym na przykład w momencie, kiedy Bitcoin osiągnął około 16 000 i tam trzymał się. W pewnym momencie to była prosta. No nie, trochę wskakał, trochę spadał, ale nie było takiej sytuacji, że spadł do 12, a później z powrotem do 20, przez jakiś czas był stabilny. Ty potrafiłeś wykorzystać ten moment i zarobić. To prawda? I to zarobić, ja nie mówię o tym, że zarobiłeś 1-2%, ale mówimy o kilkudziesięciu procentach. Prawda, z tym, że, bo ja nie wiem też jakby co wiesz o moim profilu inwestycyjnym. Ja nie jestem traderem, od razu powiem. To, co już powiedziałem wcześniej, że jakby sposób inwestowania powinien być dopasowany do naszej osobowości, to nie do końca jest moja bajka. To wcale nie oznacza, że ja uważam, że trading nie ma sensu. Tak. Broń Boże, tak nie uważam, tylko trzeba mieć do niego pewne takie właśnie te miękkie kwalifikacje, których chyba ja nie mam, albo inaczej. Wydaje mi się, że inne mam lepiej rozwinięte. Lepiej rozwinięte, więc nie jest to trading, więc przede wszystkim nie ma tradingu bez lewaru, bo jakby to jakby wynika jakby z istoty tradingu. Ja te operacje robiłem nie korzystając z lewaru, to znaczy natomiast... No właśnie, tym bardziej to jest zaskakujące, bo na lewarze... I tylko na Bitcoinie. Tak. Bo akurat to jest ten okres, kiedy... Natomiast to jest portfel, powiedzmy, o takim krótko-średnim horyzoncie inwestycyjnym, czyli jednak on zakłada dosyć sporą zmienną alokację portfela i po prostu parę razy udało mi się przed większymi falami spadkowymi wyjść z rynku całkowicie.
Okej. Oto w ciągu ostatniego pół roku zdarzyło mi się to trzykrotnie, znaczy w zasadzie to czterokrotnie, ponieważ aktualnie również jestem poza rynkiem, dokładnie w tym momencie. Czyli jakby czekasz na moment, żeby ponownie kupić, tak, Bitcoina. Tak. Czy możesz zdradzić, przy czym szanuję jakby twoją strategię, natomiast czy możesz zdradzić, jakie sygnały bierzesz pod uwagę o tym, żeby kupować Bitcoina i sprzedawać? Poza takim, znaczy warto mieć w ogóle opinię o rynku taką szerszą. Tak. I tutaj moje kwalifikacje mi trochę pomagają, nie ukrywam, czyli jakby rozumienie jakby trochę szerszych procesów. Natomiast już same decyzje inwestycyjne w zasadzie w 100% podejmuję na takich własnych modelach i one są oparte o dane on-chain. Czyli, ale to są takie, bym powiedział, szczególne narzędzia, bo większość danych on-chain to są takie, które nam mówią, ok, jest tanio, albo jest drogo, albo jest, tak? I na podstawie tego typu narzędzi ciężko podejmować inne decyzje niż o bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym. Natomiast są też takie narzędzia, które mierzą, i to ma trochę, o tyle ma coś wspólnego z analizą techniczną, chociaż nie jest to sensu stricte analiza techniczna, ponieważ uwzględniam takie rzeczy jak momentum rynku, jak sentyment, czyli narzędzia, które pozwalają pewne rzeczy również mierzyć w ten sposób i w związku z tym no, próbować sobie jakąś budować przewagę statystyczną w tym sensie, że okej, jeśli tak zrobię 10 razy, to 7 razy to będzie słuszna decyzja, tak? Bo oczywiście to na Nie ma 100% strategii inwestycyjnych, no chyba, że się jest prorokiem. To pytanie, które sobie zanotowałem, myślę, że częściowo na nie odpowiedziałeś. Czy bardziej stawiasz na analizę fundamentalną, czy na analizę techniczną? Znaczy oczywiście analiza techniczna jest ważna i ja rozumiem analizę techniczną. Nie uważam się za jakiegoś wybitnego analityka technicznego, ale też nie za osobę, która nie wie, o co tu chodzi. Natomiast mimo wszystko ona w tym moim procesie decyzyjnym ma jest elementem uzupełniającym. Tak. Czyli fundamentalna. Ale na wykresy patrzę codziennie. Tak? No tak, oczywiście. No. Teraz pytanie, jeżeli chodzi o Bitcoina, co postrzegasz jako analizę fundamentalną? Czy to jest właśnie patrzenie na dane on-chain, czy też jakieś inne dane bierzesz pod uwagę, czy bierzesz po prostu sytuację makroekonomiczną na całym świecie? Jak to wygląda? No znaczy, wiesz, no, możemy patrzeć na tego Bitcoina, czy inne kryptowaluty jakby w różnym aspekcie, tak? Bo na przykład oczywiście próbuję sobie, niezależnie od tego, czy ja dzisiaj chcę go kupić, czy sprzedać, no to wszystkie muszę w niego wierzyć w jakiś tam sposób, tak? I to jest jakby główny magnes, który mnie do tego rynku przyciągnął, tak? Pewnie tym się różnię od większości swoich rówieśników, czyli jakby ludzi z mojej generacji. Późno do tego doszło, ale no, kiedy to trochę miało związek z tym, że ja musiałem, to wynikało z moich obowiązków zawodowych, że musiałem się te lekcje odrobić. I kiedy te lekcje odrobiłem, no to było po prostu jak eureka. To jest po prostu tak coś nieprawdopodobnie fascynującego, że wiedziałem, że to jest to. Natomiast, więc a propos tej analizy stricte fundamentalnej, tak? Czyli jakiś tam model Metcalfa, network effect i tak dalej, użytkownicy, no to oczywiście na podstawie tego ja nie podejmuję decyzji, bo z tego nie wynika, czy ile będzie Bitcoin kosztował jutro, czy za miesiąc. No ale pozwala mi mieć jakąś taką szerszą perspektywę, więc to są te fundamenty. Natomiast wskaźniki, które ja używam, czy one są fundamentalne? No, to są dane on-chain, ale to nie są takie klasyczne.
Rozumiem, rozumiem, że to też jest pewien element twojego kapitału, który też chcesz chronić, także nie będę ci wiercił dziury w brzuchu, ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, że jestem zupełnie początkującym inwestorem. Zupełnie i spotykamy się w windzie, mamy 45 sekund na rozmowę. Ja się ciebie pytam o 3 wskaźniki, na które powinienem patrzeć. Pamiętaj, że jestem początkujący, więc jak zaczniesz mi mówić o analizie on-chain, to umrę w tej windzie. Czy ty jesteś w stanie wskazać jakieś 3 parametry, na które początkujący inwestor powinien w pierwszej kolejności zwracać uwagę? Może nie 3, a 2, może 1, ale chodzi mi o takie właśnie taką krótką listę. Więc to nie będą dane on-chain. No, tak. Bo ja myślę, że dane on-chain są z jednej strony fajne, bo są w pewnym sensie transparentne. One pokazują wiele rzeczy, które w innych klasach aktywów nie ma i to jest w nich fajne, ale dla kogoś, kto zaczyna, jest ich w tej chwili to już w dużych setkach, w bardzo dużych setkach ilości tych danych i po prostu w tym gąszczu można się kompletnie zagubić. To jednak wymaga czasu i doświadczenia, żeby analiza tych danych dała jakiś efekt. Natomiast ja bym powiedział o jednym takim wskaźniku. Krypto jest, jeśli chodzi o korelację różnych klas aktywów z tak szeroką rozumianą płynnością na rynku, to chyba krypto ma najwyższą korelację. I w związku z tym śledziłbym płynność. Płynność rozumianą jako płynność pieniądza na rynku, czyli na przykład to, co w tej chwili oczywiście mówimy o głównych rynkach, a przede wszystkim rynku amerykańskim. Czyli na przykład to, że Fed zacieśnia płynność albo luzuje płynność, ma kolosalne znaczenie dla Bitcoina. Okej, dobrze wiedzieć, czy na przykład, nie wiem, można się spodziewać recesji, nie recesji, wzrost gospodarczy i tak dalej, ale tak naprawdę płynność jest z takich zewnętrznych impulsów, powtarzalnych impulsów, ja nie mówię o jakichś black swanach, które się mogą zdarzyć, to jest najważniejsza rzecz. Wiele osób się zastanawia, będzie recesja, czy nie będzie recesji w ciągu najbliższych miesięcy. Niezależnie od tego, czy ona będzie, czy nie będzie, to jest prawie, że dla Bitcoina obojętne. Może być w krótkim terminie jakimś niekorzystny mieć czynnik, ale to tylko uboczny na tej zasadzie, że na pewno na recesji ucierpią akcje. I wyprzedaż akcji może powodować tak zwane liquidity squeeze i w krótkim terminie sprzedawane jest wszystko. Klasycznym przykładem liquidity squeeze to był krach covidowy. Ale to jest efekt bardzo krótkoterminowy. Zresztą widzimy, jak szybko sobie Bitcoin z tym poradził. Natomiast to, czy zabierana z rynku płynność, czy nie, jest sprawą kluczową. I teraz paradoksalnie recesja w dłuższym terminie dla Bitcoina nawet może być pozytywna, ponieważ w przypadku, gdyby ona nastąpiła, to siłą rzeczy antidotum na to jest dokładanie płynności do rynku. No więc to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. To jest kluczowa myśl. Czy uważasz, że ten wzrost Bitcoina, który widzieliśmy od 2019 do 2020, dajmy na to właśnie pierwszego, tam do listopada, czy to było właśnie związane z tym, że był duży dodruk pieniądza w Stanach i poluzowanie tej polityki takiej monetarnej? To było z tym związane bezpośrednio? Wiesz, jest takie powiedzenie, z którym mi się ono nie podoba, ale jest. Tak. Nie, że Bitcoin jest bękartem quantitative easing. Tak? Natomiast tak, to na pewno pomaga i na pewno miało spory wpływ. Natomiast mimo wszystko ta cykliczność halvingowa ciągle ma wpływ na rynek i myślę, że będzie miała jeszcze jakiś czas. Ja nie wiem, jak długo jeszcze te 4-letnie cykle, umownie 4-letnie, no bo one nie są dokładnie 4-letnie, ale będą miały miejsce, ale myślę, że jeszcze 1 czy 2 tak. Później być może wpływ tego będzie mniejszy.
Więc jest to zlepek jednego i drugiego. Ale zauważ, że wszystkie BESy Bitcoina, które jakby znaczy one wynikały z tego cyklu 4-letniego, ale one się zbiegały z takim czy innym problemami z płynnością. Nawet ta pierwsza krótka BESa z 2011 roku, czyli ten, co Bitcoin zrobił $30 tak. i spadł na 2 w listopadzie, to był wtedy ten debt ceiling sławny, to notabene wisi nad rękami teraz, bo dokładnie mamy bardzo analogiczną sytuację. Ale wtedy... Możesz wyjaśnić, co oznacza debt ceiling, tak dla tych, którzy nie wiedzą? Pułap zadłużenia. Tak. Górny pułap zadłużenia. Chodzi o to, że w 2011 roku Amerykanie prawie zbankrutowali, tak? Było tak. takie, oni oczywiście, oni do tej ściany dochodzą prawie że co roku. W ciągu ostatnich chyba 50 lat to było tych chyba 30 podnoszeń tego, ale wtedy to była taka specyficzna sytuacja. Mieliśmy demokratycznego prezydenta, republikański kongres. Po raz kolejny rząd doszedł do ściany i wtedy ciężko im było się dogadać, a bez kongresu, bo to może podnieść tylko kongres. Tak. I rząd został zmuszony do praktycznie zamrożenia wydatków, co spowodowało kolosalny wpływ na płynność na rynku, bo między innymi jednym ze źródeł płynności jest stymulacja fiskalna, a to zostało zaciśnione do ekstremum. Oni wtedy, oczywiście, gdyby się oni nie dogadali, to byłby default, co oczywiście, żeby było jasne, tym razem też tak nie będzie. Wiadomo, że do tego defaultu nie dojdzie, tak? Default, czyli w rozumieniu zwykłego zjadacza chleba po prostu bankructwo, tak? Tak, niewypłacalność. Tak. Tak. Natomiast mimo wszystko skutki tego, że przez 3 miesiące oni nie wypłacali pensji, zamrozili wszystkie inwestycje, pracownicy administracji nie dostawali, mieli zamrożone czy częściowo ograniczone pensje, osiągnęli ten kompromis w ogóle 2 dni przed defaultem, przed tym deadline'em, tak. Ale mimo wszystko skutki tego były, że rynki jeszcze, że tak powiem, to miało wpływ na podwyższoną zmienność na rynkach właśnie do jesieni. I to się zbiegło z pierwszą BESą Bitcoina. BESa 2018 dokładnie to samo, bo nie wiem, czy pamiętasz, wtedy też mieliśmy cykl podnoszenia stóp procentowych. On co prawda zaczął się w 2017 roku, ale same podwyżki nie są tak bardzo wpływające, tylko wtedy również Fed postanowił ograniczać bilans. Po tych poprzednich 3 rundach. I oni to robili przez 18 rok. Chyba zbili tam o kilkaset milionów bilans Fedu. No i to się odbiło fatalnie i na rynku akcji, ale przede wszystkim na Bitcoinie. I jakoś takim dziwnym zbiegiem okoliczności Bitcoin zrobił dołek w grudniu 2018 roku, a Fed jakby przestawił wajchę dokładnie na przełomie 18-19 roku. Więc jakby, tak, z jednej strony mamy cykl stoletni, a z drugiej strony jakoś to się zbiegło. Najmniej to było widoczne w tej BESie 14, ale również w pewnym sensie tam też był, ponieważ jakby do 14 roku skończyły się te pierwsze 3 QE. Potem był taki okres, kiedy oni nie zacieśniali, ale już nie dokładali, a potem od 18 próbowali zacieśniać, z czego się rakiem wycofali, bo sławne, nie wiem, czy widzę, że śledzisz dosyć dobrze te sprawy. Tam to tąpnięcie na rynku repo we wrześniu 19 roku, które praktycznie rozpoczęło QE4. Tak. Wszystko, co się związało z COVID-em, było tylko pretekstem do tego, co się wydarzyło później. Ja nie wchodzę w teorie spiskowe, skąd się wziął COVID, dlaczego i tak dalej, ale jedno jest pewne, rządzącym on po prostu spadł z nieba. Był na rękę, no zgadza się. Jacku, musimy kończyć. Musimy kończyć, dlatego że i tak już przekroczyliśmy zamierzony czas nagrania. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy to już jest hossa bitcoinowa, czy nie? Pewnie słyszysz to pytanie 5 razy na dobę,
Ja sam od siebie słyszę to pytanie 10 razy na dobę. Więc odpowiem na to pytanie w ten sposób. Staram się jak najmniej prognozować. To znaczy, to nie mówię, że nie prognozować, tylko staram się nie być zakładnikiem prognozowania, staram się bardziej reagować. Albo jakby łączyć jedno i drugie. Natomiast i proszę, żebyś to miał jakby z tyłu głowy, bo ja na to pytanie spróbuję odpowiedzieć, ale to wcale nie, ale cokolwiek usłyszysz, a za chwilę usłyszysz, co o tym myślę, ja za tydzień mogę zmienić zdanie. Jasne. I to jest to reagowanie. Tak. Nie jesteś niewolnikiem swoich wypowiedzi. Ale na dzisiaj uważam, że to nie jest hossa. No i zresztą to wynika z mojej pozycji inwestycyjnej, którą tutaj zdradziłem. I jakby rzeczy, którymi jakby ja się pokazuję, którymi ja się posługuję, jeszcze na to mi nie wskazują. No, w zasadzie tyle. Okej. Moi drodzy, to był Jacek Lorek. Widzicie wybitną wiedzę. Proszę, ocencie w komentarzach ten odcinek w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że zmarnowaliśmy wam 40 minut życia, a 6, że było wybitnie dobrze i chcecie więcej rozmów z Jackiem. Wiemy o tym, że Jacek, jego wiedza będzie dostępna szerzej, niedługo na rynku, także śledźcie go. Jacku, bardzo tobie dziękuję. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie do Jacka, piszcie również w komentarzach. Jacek na pewno się o nich dowie i być może nagramy dogrywkę albo będzie odpowiadał bezpośrednio w komentarzach. Życzę ci wszystkiego dobrego. To była bardzo inspirująca rozmowa. Dziękuję ci, Jacku. Ja również dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia gdzieś tam w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.